W Daci dzieją się zjawiska nadprzyrodzone. Najprawdziwsze cuda motoryzacyjne. Ledwo co zaserwowali nam Dustera Eco-G, w którym otrzymaliśmy jednostkę napędową o większej pojemności, mocniejszą zarazem, oszczędniejszą niż ta schodząca ze sceny i co istotne pozostała w tej samej cenie. A to, co stoi za moimi plecami, jest to wersja ostateczna Dustera, po którą jak mniemam sięgnąłby sam James Bond, a także Bruce Wayne. Jest to miękka hybryda z instalacją LPG z napędem na wszystkie koła, w której silnik spalinowy napędza koła przednie, a malutki silnik elektryczny koła tylne. Takie rozwiązania w 2026 roku w zielonym szaleństwie, w cenie, w której już można konkretnie przebierać w autach z państwa środka, które zasypują nas bardzo bogatym wyposażeniem znanym dotychczas z segmentu E czy też F. Brzmi jak stąpanie po cienkim lodzie, czy jest to może doskonały plan? Zapraszam serdecznie na film. Najsampierw, jak zawsze, lecimy z zestawem ciekawostek barowych. Marka Dacia ma się na naszych ziemiach dobrze. Wciąż jest w top 10 w kategorii rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce. Ubiegły rok skończyła na mocnym 9. miejscu w rankingu, a obecnie po 5 miesiącach zajmuje 10. lokatę z wynikiem 8666 rejestracji, a to Belzebuby, diabły szatańskie. Dużo gorzej wygląda sytuacja w regionie Unia Europejska, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, a także w Wielkiej Brytanii. Otóż po 4 miesiącach, rzecz jasna tego roku, mamy lekko ponad 170 tysięcy rejestracji, co przekłada się na mocarny spadek aż o 15%, rzecz jasna względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Zakładałem w ciemno, że chiński smok odbije się na sprzedaży w cudzysłowie budżetowych marek, ale Oplowi, Citroenowi czy też Fiatowi jakoś wyniki ostatnio poszły mocno w górę, aczkolwiek i tak kręcą o wiele mniejsze lody niż Dacia. Wyobraźcie sobie, że Dacia ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników lojalności klientów. Przy wymianie auta na nowe ponad 70% z nich pozostaje wiernych marce, a 10% ucieka do Renault, więc i tak pozostaje w grupie. Najbliższe plany marki to oczywiście elektryfikacja wszystkich wersji modeli w gamie. Dalej wjeżdża do oferty mały elektryk z segmentu A, ponoć w cenie poniżej 18 tysięcy euro. Profilaktycznie przypominam, że oni już mają taki wóz w ofercie i zwie się on Wiosna. Dopiero będzie ciekawie, jak wprowadzą Strikera. Wysoce prawdopodobne, że pojawi się on na drogach jeszcze w tym roku. Jest to przedstawiciel segmentu C, tak jak Bigster, który został bardzo ciepło przyjęty przez rynek, z tym, że jest on w nadwoziu crossover, sedan, kombi SUV. Będzie w ofercie Strikera hybryda 4x4 i oczywiście wersję z LPG. Na dzień dobry cennik ma otwierać kwota od 25 tysięcy euro. I to jest koniec ciekawostek barowych. Najmocniej przepraszam, ale w tym materiale nie będę omawiał szczegółowo wyglądu auta, wnętrza, sprawdzał spasowania itd., gdyż robiłem to szczegółowo podczas testu wersji napędowej sygnowanej Eco-G 120. Link znajdziecie w opisie filmu albo wyświetli Wam się gdzieś tutaj. Dobra, pogadajmy o cenie. Tę wersję napędową otwiera kwota 119 900 zł, aczkolwiek tutaj mamy topową wersję wyposażenia zwaną Journey. Do tego wrzucono pakiety, które zwą się Zimowy Plus, a także parking. Mamy oczywiście jeszcze lakier za dopłatą i kwota na fakturze przekracza 133 tysiące złotych. Moim zdaniem, chcąc kręcić dalej dobre lody, marka powinna zejść nieco z ceny albo dołożyć konkretnie na wyposażeniu i oba warianty są bardzo dobre z perspektywy klienta. Ktoś z Was powie, ale czego mu tak naprawdę z wyposażenia brakuje?
W tych pieniądzach absolutnie nikt by się nie obraził, jakby były wewnątrz. Miękkie materiały, fotele w prądzie, tylna podgrzewana wersalka, płynniej działające multimedia, a także lepszej jakości kamery. W kontekście chińskich aut to nie jeden rabin powie, że Dacia ma argument w postaci niższej utraty wartości, sprawdzonego serwisu, gwarancji czy też dostępności części na rynku. Ależ będzie gorąco w sekcji komentarzy, już to czuję. Patrzcie na to. Auto opuszcza fabrykę na oponach Continental All Season Contact 2, które są w rozmiarze 225/55. Tym samym są to najszersze opony w oferowanych Dusterach i są to jedyne opony całoroczne. Przyznaję, że jestem miło zaskoczony. Dacię ostateczną rozpoznamy po oznaczeniach na klapie bagażnika. Po lewej stronie mamy, że jest to wersja hybrydowa, a po prawej stronie mamy oznaczenie napędu, że jest to 4x4. No chyba że spojrzymy na podwozie, wówczas dostrzeżemy dwie osłony podwozia. Jedną sztukę mamy tutaj z tyłu, a drugą sztukę mamy z przodu. Tylko posłuchajcie, jak pięknie gra. Panie Janie, rano wstań, wszystkie dzwony biją, bim bam bom. I z drugiej strony bim bam bom. Skoro przy 4 literach jesteśmy, to obowiązkowo trzeba wspomnieć, że bagażnik w tej wersji jest najmniejszy z możliwych. Mierzy on 400 litrów łamane na 1527. Różnica wynika z tego, że mamy oczywiście napęd na wszystkie koła i nie mamy podwójnej podłogi bagażnika. Mamy od razu tutaj szanowny zbiornik na LPG. A co robi elektryczna klapa bagażnika? Bzium, 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 bzium. Na opcjonalnym haku bierzemy 750 kg bez hamulca i 1500 kg z hamulcem. Masa auta to 1566 kg, prześwit, najwyższy w gamie Dustera jest to 217 mm, a maksymalna ładowność auta jest to 388 kg. W broszurce podają tylko kąt natarcia, że jest to 31 stopni, robić auto zdolne do jazdy w terenie i nie podać pozostałych parametrów terenowych to trochę wstyd, sami przyznacie. Nieoficjalnie co znalazłem? Kąt rampowy 24, kąt zejścia 36 stopni, a głębokość brodzenia jest to 45 cm. Jeśli są to wszystko prawdziwe cyfry, to są naprawdę imponujące. Wiecie, jak się robi oszczędności? Ano właśnie tak, pozbawia się klientów litra pojemności ze zbiornika na LPG. Obecnie zbiorniki mierzą równo po 50 litrów. W cyklu mieszanym producent obiecuje nam średnią konsumpcję na poziomie 6 litrów, jeśli jeździmy na gazie, a jeśli jeździmy na benzynie jest to 7,3 litra. Jeszcze rzucają takim promiennym hasłem jak zasięg do 1500 km, aczkolwiek nikogo ten pierwszy ani ostatni parametr nie interesuje. Interesuje użytkowników za to, ile on dotryskuje PB95, jeśli jeździmy na gazie, aczkolwiek takiej informacji producent nam nie serwuje. Być może nie udało im się tego zmierzyć, ale my to oczywiście sprawdzimy. W materiałach producenta panuje lekki chaos informacyjny i to, co za moment zaprezentuję, jestem do tego w 99% przekonany, a nie w 100%. Jeśli popełnię jakiegoś babola, to proszę mnie poprawcie w sekcji komentarzy. Tytułem wstępu to ja nie biorę udziału w dyskusji pod tytułem, który rodzaj wtrysku jest lepszy, bo to i tak jest zawsze bardzo gorąco w sekcji komentarzy i nie ma co tutaj dolewać benzyny do ognia. Czy się to komuś podoba, czy nie, tutaj mamy rodzaj wtrysku bezpośredni. Trzycylindrowy motor benzynowy Mild Hybrid 48V o pojemności 1,2 litra napędza koła przednie. Sparowany jest z 6-biegową automatyczną dwusprzęgłówką. Jegomość legitymuje się mocą 140 koni mechanicznych i 230 Nm. Warto zaznaczyć, że możemy korzystać z łopatek znajdujących się przy kierownicy. To przydatna sprawa, kiedy chcemy porwać zespół napędowy szybciej do tańca w trasie. Przyda się również w terenie, a także podczas holowania przyczepy. Siłowniki są. Patrz Toyota, można? Na tylnej osi mamy silnik o mocy 31 koni i 87 Nm, aczkolwiek nie są to cyfry dostępne cały czas. W broszurce, a także w cenniku możecie przeczytać, że ma on koni tylko 13. Co istotne, on jest zawsze do Waszej dyspozycji. Nie możecie rozładować niewielkiej baterii litowo-jonowej o pojemności 8400 kWh, która znajduje się pod fotelem pasażera.
Silnik elektryczny współpracuje z dwustopniową skrzynią biegów z możliwością wysprzęglenia, która umożliwia wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach, to jest dobre w teren, pracę napędu nawet do 140 km na godzinę i zmniejszenie zużycia energii przy wyższych prędkościach. W materiałach prasowych producenta pada promienne hasło, że w trybie miejskim do 60% jazdy jeździmy na prądzie. To jest absolutnie niemożliwe, no chyba że napędzalibyśmy się jak niedzielny rowerzysta ważący tak powiedzmy ze 185 kg. Łączna moc układu to 153 konie mechaniczne i 230 Nm z silnika spalinowego i do 87 Nm z silnika elektrycznego. Jest to jedyna dwupaliwowa hybryda 4x4 na rynku, która nie ma co bajdurzyć, zapewnia naprawdę niskie koszty eksploatacji, a jak LPG wróci na właściwe tory, to będzie to do kwadratu. Względem poprzednika na papierze mamy tutaj niższe koszty eksploatacji aż o 30%. Miałem już nic nie mówić o wnętrzu, ale po prostu nie wytrzymam. Jak oni mogli, cholera jasna, usunąć napis Duster z deski rozdzielczej? Poprzeglądałem konfigurator i oczywiście wizualizację i chyba nie ma już go w żadnej oferowanej wersji. Mówię to całkiem serio, był to zajebisty smaczek. Bardzo się cieszę, że w topowej wersji wyposażenia nie mamy tapicerki MicroCloud. Doceniam fakt, że łatwo ją się czyści, ale wolę zdecydowanie tą materiałową. Ponadto jest przyjemna w dotyku i ma ładne, szare wstawki i nie pocą się w niej tak plecy, a także szanowne 4 litery. Pojeździłem teraz najstarszą chińską marką premium Hongqi, a także ich flagową limuzyną zwaną H9 i tam do obsługi Apple CarPlay, a także Android Auto są potrzebne niezbędne dodatkowe urządzenia, a tutaj proszę bardzo, budżetowa rumuńska Dacia i mamy takie luksusy na pokładzie i to bezprzewodowe i to się chwali. Chwali się również MySafety Perso, czyli ustawienia nasze od asystentów. Za pomocą tego przycisku klikniętego 2 razy pozbywamy się tych, co nas irytują. Ja to się dziwię, że diabły pokroju zielonej Urszuli zezwalają jeszcze na takie rozwiązania, że można wygodnie wyłączyć asystenta przekroczenia prędkości, czy też asystenta monitorowania zmęczenia kierowcy. Ptaszki ćwierkają, ćwir, 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 że Komisja Europejska planuje wprowadzić obowiązkową weryfikację asystentów jazdy podczas okresowych badań technicznych i jak znam życie, zanim się obejrzymy, to wprowadzą. I później będzie: bardzo mi przykro, panie Krzysztofie, pana auto nie przejdzie przeglądu, bo system wykrywania zmęczenia kierowcy nie działa. Oj, jak znam producentów, nie będą to tanie rzeczy, nie będą. To pokrętło wyróżnia Dustera 4x4 i mamy tutaj do wyboru aż 6 trybów jazdy. Tryb Eco, wiadomo, przednia oś i maksymalna oszczędność paliwa. Auto, czyli automatyczne przełączanie między napędem. Snow, jazda na śliskiej nawierzchni. Dalej mamy mud łamane na sand, jazda po błocie i piasku oraz ostatni lock, czyli pełne wykorzystanie napędu w terenie. A, i jeszcze mamy tutaj asystenta zjazdu ze wzniesienia. Jesteśmy uzbrojeni w profesjonalny sonometr i zaraz sprawdzimy, jak wypada wyciszenie Dustera Hybrid G 150 4x4. Powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, jak oni w Daci dokonują pomiarów. Rzekomo przy 50 km na godzinę jest tutaj aż 65 dB. Dobra, ale 50 km to nikogo nie obchodzi. Sprawdzimy, jak to wypada dla wartości 90 km na godzinę na tempomacie. Ostatnio testowany przez nas Duster w wersji Eco G 120 miał 61,2 dB. Sprawdźmy, jak będzie tutaj. Minimum mamy 59,8 dB, aczkolwiek teraz mamy nieco lepsze warunki. Za chwilę powtarzamy zabieg, z tym, że na szafie ląduje złotych 20, czyli maksymalna dozwolona prędkość na drodze ekspresowej dwujezdniowej. No i dobra, przy 120 mamy minimum 63,4 dB, wersja Eco G 120 miała 64,7.
żeby mieć jakiś punkt odniesienia, czy jest to dobry, bardzo dobry, a może kiepski wynik, zamieszczamy obok tabelki, jak to wypada na tle ostatnio testowanych aut. Chciałem Wam podać, jakie są prędkości obrotowe na 5. i na 6. biegu przy 90 i 120 km na godzinę, ale nie potrafię zmienić widoku zegarów, tak aby był widoczny obrotomierz. Albo się tego po prostu nie da zrobić. Zobaczcie, jedziemy teraz na samym prądzie, czyli mamy napęd RWD, przenosimy się do 1968 roku i jedziemy pierwszą tylnonapędową Dacią i ostatnią modelem 1100. Producent nam obiecuje setkę w 10,4 sekundy. Zaraz to sprawdzimy. Jesteśmy w trybie auto na LPG i klima jest wyłączona. Pierwsza próba z włączoną kontrolą trakcji dała nam wynik równo 10 sekund. Powtarzamy imprezę, tym razem bez kontroli trakcji. Bez trakcji urwaliśmy 300 sekundy. Nieźle, co? Dla formalności jeszcze sprawdzimy, jak to ma się w trybie Eco, po prostu żeby wiedzieć, z jaką kastracją mocy mamy do czynienia. Are you ready? No. Through. O! Ale początek to był fatalny. Początek był naprawdę fatalny, ale wynik mamy 10,6 sekundy, czyli o 0,2 wolniej od deklaracji producenta. A teraz zrobimy pomiar 80 zł 20. Takie porządkowe wyprzedzenie ciężarówki. Jesteśmy w trybie auto na LPG, z tym, że teraz mamy klimę włączoną. No i co? Sru. Zepsuł nam pomiar. No i dobra, rura. No i mamy wynik niecałe 7 sekund. Idzie tym wyprzedzić całkiem żwawo ciężarówkę. Te informacje, jest to wyróżnik wersji 4x4, bardzo fajna sprawa, kompas i kąty wychylenia. Zapinamy teraz napęd na lock, mamy tutaj fajną taką ściankę i zobaczymy, jak auto sobie poradzi. Trzy stopnie, 9, 8, dobra. Ładnie, teraz powtórzymy zabieg, tylko że zaatakujemy ją z drugiej strony. No i dobra, druga strona, z takiej bardziej ostrej ścianki zaczynamy. Rewelacja. Ta górka na miłośnikach offroadu nie zrobi żadnego wrażenia, raczej by się z niej pośmiali, ale wielu użytkowników Dusterów 4x4 być może nigdy takiej nie zobaczą. Tak więc jedziemy. Bez ziewania, panie Krzysztofie. Bez ziewania. Skoro wjechał, to i zjechać również powinien dać radę, prawda? W temacie jazdy
to wiecie lub nie, że ja nie lubię ględzić półgodzinnych kazań, bo tutaj tak naprawdę nie ma się o czym rozwodzić. Coś działa bardzo dobrze, poprawnie albo kiepsko. W temacie jednostki całego tego układu napędowego to odnoszę wrażenie, że jest tutaj nieco mniej wibracji w kabinie niż w ostatnio testowanym EcoG 120. Jest tak jakby odrobinę kulturalniej. Żeby podróżować jak najwięcej na prądzie, jak to producent mawia, do 60%, to koniecznie musimy być w trybie Eco i za moment postaram Wam się zaprezentować, jak należy obchodzić się z pedałem przyspieszenia, aby napędzać auto w trybie przyjaznym zielonym aktywistom. Dobra, tryb Eco mamy zapięty, próba pierwsza. No nie. Teraz, uwaga. Napędzamy. Jest 19, jest 20, piękne dźwięki, jednostki są z głośników, jest i 30. Dodaję mocniej, ale emocje. Jedziemy dalej na prądzie. Uwaga. Jest i 40. Rewelacja. Teraz pod górkę. Oby się tylko nie załączył silnik spalinowy. Dalej się napędzamy tylko na prądzie. Musimy tylko muskać pedał gazu, bo od razu się wtedy załączy. I po ptokach. Załączył się już silnik spalinowy. Odrobinę mocniejsze muśnięcie i od razu załączy się 3-cylindrowy karabin maszynowy. Zobaczcie. Odrobinkę mocniej. Jest. Od razu został porwany do tańca. Jak będziecie podróżować w trybie auto, to szybko dostrzeżecie minimalne szarpnięcia pracy układu, jak on załącza tylną oś, ją odłącza albo przechodzi w intensywną rekuperację. Nie jest to uciążliwe, ale jest to odczuwalne i uważam, że jest tutaj pole do poprawy, do wygładzenia jego pracy. Co do automatycznej 6-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni, mogą się pojawić głosy krytyki, a to dlatego, że jest ospała przy ruszaniu, jak również przy wyprzedzaniu. Powiem tak, w razie W macie łopatki przy kierownicy, które eliminują część problemów. I jeśli to nie rozwiało Waszych wątpliwości, to przejedźcie się Dacią z manualną skrzynią biegów, której praca przypomina mieszanie szpadlem zaschniętego betonu i wtedy pokochacie pracę tego automatu. Bije się w pierś, normalnie zapomniałbym powiedzieć Wam o najważniejszej rzeczy. Ten napęd ma niższą emisję CO2 o 20 gram na kilometr niż wcześniejszy napęd 4x4. Układ kierowniczy nie jest to jakiś tam wzór precyzji, ale dostarcza nam wystarczającą ilość informacji. W ogóle to samochód trzyma się lepiej drogi od tej wersji EcoG 120. W mojej opinii daje większe poczucie bezpieczeństwa. Jest taki bardziej przewidywalny, ułożony, a także bardziej komfortowy. Wielka chwila prawdy. Pokonaliśmy 362 km na gazie i zaraz sprawdzimy, jaki jest dotrysk paliwa oraz przekłamanie komputera, który wskazuje nam konsumpcję na poziomie 8,2 litra na setkę. Ależ emocje! No i uwaga, do pierwszego odbicia tankujemy. 2,2 litra. Dobra, sprawdzamy gaz. - 29,7. No i dobra, będziemy w domu liczyć. Podsumowując, szanuję tego Dustera za to, co oferuje w terenie. Jak również szanuję ten wóz za oszczędność, którą oferuje. Na maksa szanuję markę za to, że oferują nam jeszcze takie rozwiązania jak dwupaliwowa hybryda 4x4. Ale jestem pełen obaw, jak te rozwiązania zastosowane w aucie zniosą konkretniejszą próbę czasu i ile będą nas w przyszłości kosztować. A może się mylę i auto będzie służyć bezawaryjnie klientom przez długie lata i oby tak było. Śliczne dzięki dealerowi Dacia Autofus za użyczenie auta do testu. Bawiłem się naprawdę przednio.
A Wy, drodzy widzowie, jeśli podobał Wam się ten film, koniecznie go podbijcie i zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych produkcji. Sayonara!